Cześć, tu Radek z kanału Autostrady Polska. Na początku pamiętaj, żeby zasubskrybować mój kanał, żeby na bieżąco być z nowymi filmami. Kilka osób pisało w komentarzach, żebym nagrał film o tym, co się obecnie buduje w Polsce. W filmie będę mówił tylko o autostradach i drogach ekspresowych. Realizowane kontrakty będę omawiał po kolei według numeru budowanej drogi. Autostrada A1 i droga ekspresowa S1. Trwa budowa A1 pomiędzy Tuszynem a węzłem Częstochowa Północ. Długość budowanych odcinków to 78 km. Cała autostrada pomiędzy Tuszynem a Częstochową będzie miała po 3 pasy ruchu w każdą stronę. Oddanie do ruchu całego odcinka w roku 2022. Droga ekspresowa S1. Trwa dobudowa drugiej jezdni pomiędzy Pyrzowicami a Podwarpiem o długości prawie 10 km. Oddanie do ruchu w roku 2021. Podpisano umowę na projekt i przebudowę S1 od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej. Długość to 7 km. Oddanie do ruchu po przebudowie w roku 2023. Podpisano umowę na projekt i budowę S1 od Oświęcimia do Bielska-Białej. Długość to około 17 km. Oddanie do ruchu całego odcinka w roku 2023. Kolejny odcinek S1 jest bardzo blisko granicy ze Słowacją, czyli obejście Węgierskiej Górki. Długość to około 8,5 km. Oddanie do ruchu w roku 2023. Autostrada A2 i droga ekspresowa S2. Trwa budowa drogi ekspresowej S2, czyli południowej obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Warszawa Puławska a Warszawa Lubelska. Długość to 18,6 km. Oddanie do ruchu w roku 2020 i 2021. Dalej, jadąc na wschód, podpisano umowę na projekt i budowę 2 odcinków A2 od Kałuszyna do Siedlec z wyłączeniem odcinka od węzła Groszki do węzła Gręzów. Oddanie do ruchu 2 odcinków powinno nastąpić w roku 2023. Droga ekspresowa S3. Podpisano umowę na projekt i budowę S3 od Świnoujścia do Troszyna. Długość odcinka wynosi 33 km. Oddanie do ruchu powinno nastąpić w roku 2024. Dalej, jadąc na południe, trwa budowa S3 od Brzozowa do Miękowa. Długość odcinka to 22,5 km. Oddanie do ruchu w roku 2021. Jadąc dalej, trwa budowa ostatniego kawałka S3 pomiędzy Szczecinem a Legnicą, czyli obwodnica Polkowic. Długość odcinka to 14,5 km. Oddanie do ruchu w roku 2021. I na samym południu kraju zaczęła się budowa S3 od Bolkowa do granicy z Czechami w Lubawce. Długość odcinka to 31,5 km. Oddanie do ruchu w roku 2022 i 2023. Szkoda, że Czesi nic nie robią po swojej stronie. Droga na razie będzie kończyła się w polu. Droga ekspresowa S5. Trwa budowa S5 pomiędzy Nowymi Marsami a Żninem z wyłączeniem kawałka obwodnicy północnej Bydgoszczy, który jest już otwarty. Długość budowanych odcinków wynosi 88,2 km. Oddanie do ruchu poszczególnych odcinków powinno nastąpić w roku 2021 i 2022. Trwa również budowa krótkiego odcinka S5 koło Ostródy pomiędzy DK16 a DK15. Długość odcinka wynosi 5,3 km. Oddanie do ruchu w roku 2023. Droga ekspresowa S6. Trwa budowa S6 pomiędzy miejscowością Boże Pole Wielkie a Gdynią. Długość budowanych odcinków to 40,7 km.
Oddanie do ruchu powinno nastąpić w roku 2021. Droga ekspresowa S7. Trwa budowa kilku odcinków S7 w Polsce. Pomiędzy miejscowością Napierki, znajdującą się pomiędzy Niedzicą a Mławą, do miasta Płońsk. Długość budowanych odcinków wynosi 71 km. Oddanie do ruchu poszczególnych odcinków w roku 2021 i 2022. Trwa budowa S7 pomiędzy Warszawą, od węzła Warszawa Południe, a Grójcem. Długość budowanych odcinków to 29,3 km. Oddanie do ruchu poszczególnych odcinków w roku 2021 i 2022. Trwa również budowa S7 pomiędzy granicą województwa świętokrzyskiego z Małopolskim a Krakowem z wyłączeniem obwodnicy Miechowa. Długość budowanych odcinków wynosi 51 km. Oddanie do ruchu poszczególnych odcinków w roku 2021, 2022 i 2023. Trwa budowa S7 pomiędzy Naprawą a Skomielną Białą, czyli tunel. Długość odcinka to 3,3 km. Oddanie do ruchu w roku 2021. Droga ekspresowa S10. Trwa dobudowa drugiej jezdni wzdłuż obwodnicy Kobylanki. Długość odcinka to 6,5 km. Oddanie do ruchu w roku 2020. Wzdłuż S10 trwa również budowa obwodnicy Wałcza. Długość odcinka to 18 km. Oddanie do ruchu ma nastąpić również w roku 2020. Droga ekspresowa S11. Podpisano umowę na projekt i budowę S11 od Koszalina do Bobolic. Długość to 48 km. Oddanie do ruchu w roku 2023. Na S11 trwa również budowa obwodnicy Kępna. Długość to 7 km. Oddanie do ruchu w roku 2021. Dalej na południe, na S11 trwa również budowa obwodnicy Olesna. Długość to 25 km. Oddanie do ruchu w roku 2022. Trwa budowa S14, czyli zachodniej obwodnicy Łodzi. Długość budowanych odcinków to 28,5 km. Oddanie do ruchu w roku 2022 i 2023. Łódź dzięki S14 będzie pierwszym miastem w Polsce z pełnym ringiem dookoła drogami klasy A i S. Rozpoczęła się budowa drogi S16 pomiędzy Olsztynem a Ełkiem. Budowany jest odcinek pomiędzy Borkami Wielkimi a Mrągowem. Długość odcinka to 13,1 km. Oddanie do ruchu w roku 2023. Budowany jest również krótki odcinek S16 po północnej stronie Ełku długości 3,5 km. Oddanie do ruchu w roku 2022. Trwa budowa krótkiego odcinka S17 od węzła Zakręt do węzła Warszawa Lubelska. Długość odcinka to 2,5 km. Oddanie do ruchu planowane jest na rok 2021. Wzdłuż S17 trwa również budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Długość odcinka to 10 km. Oddanie do ruchu w roku 2021 jednej jezdni, a w roku 2022 drugiej jezdni. Podpisano umowę na projekt i budowę A18 od granicy z Niemcami do węzła Żary Zachód. Długość odcinka to prawie 12 km. Oddanie do ruchu w roku 2023. Trwa również przebudowa DK18 do parametrów A18 od węzła Żary Zachód do 33 km A18 pomiędzy węzłem Żary Południe a Iłowa. Długość odcinka to 22 km.
Oddanie do ruchu w roku 2022. Trwa budowa S19 pomiędzy Lublinem a Rzeszowem. Długość budowanych odcinków to 129 km. Oddanie do ruchu poszczególnych odcinków w roku 2021 i 2022. Większe miasta po drodze, przy których będzie przebiegała S19 to Kraśnik, Janów Lubelski, Stalowa Wola, Nisko i Sokołów Małopolski. Podpisano również umowę na projekt i budowę S19 na południe od Rzeszowa, pomiędzy węzłem Rzeszów Południe a miejscowością Babica. Długość odcinka to 10,3 km. Oddanie do ruchu planowane jest na rok 2026. Trwa budowa S52, czyli północnej obwodnicy Krakowa. Długość budowanego odcinka to 12,5 km. Oddanie do ruchu w roku 2023. Trwa budowa drogi ekspresowej S61, czyli Via Baltiki, pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a granicą Polski z Litwą w Budzisku. Większe miasta wzdłuż drogi S61 to Łomża, Ełk i Suwałki. Łączna długość budowanych odcinków to 177,5 km. Oddanie do ruchu w roku 2022 i 2023. Materiały wykorzystane w filmie pochodzą w większości od ludzi skupionych na forum Skyscraper City. Ogromne podziękowanie dla Was za możliwość wykorzystania Waszych materiałów. W opisie pod spodem załączam linki do stron i kanałów, które warto obserwować. Dziękuję za uwagę. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dziękuję.